Cześć, witam Cię na kanale poświęconym fotografii analogowej. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić aparat Kodak 35 Rangefinder, czyli w skrócie mówiąc RF. RF, czyli oznaczający rangefinder, czyli dalmierz. Aparat powstał, znaczy pierwszy aparat, czyli bez dalmierza, Kodak 35, powstał w roku 1938 i był odpowiedzią Kodaka na wejście na rynek amerykański Argusa Model A, który został opatentowany w 1936 roku i który bardzo dobrze się zaczął wtedy sprzedawać. I Kodak stwierdził, że w sumie to szkoda takiego kawałka rynku. I moim zdaniem na wzór Argusa A opracował swój model Kodaka 35. Argus A wszedł w 1936, Kodak 35 w 1938, 2 lata później. Różnica nie była duża, ponieważ Argus kosztował w granicach trochę powyżej $10, natomiast Kodak kosztował w granicach $15 w najtańszej wersji, ponieważ był produkowany z 3 obiektywami. Z obiektywem najtańszym ze światłem 5,6, średnim ze światłem 4,5 i obiektywem ze światłem 3,5. Ten najtańszy kosztował w granicach $15, a najdroższy powyżej $30, ale była to logiczna różnica w cenie pomiędzy markowym Kodakiem, a jakimś tam aparatem Argus. Do tego jeszcze doszło coś takiego, że lata 30. wiadomo było, że w Europie będzie wojna, a Kodak w roku 1931 zakupił w Stuttgarcie fabrykę od doktora Augusta Nattela, fabrykę, która produkowała aparaty, i tam rozpoczął produkcję jednego z fajniejszych, ciekawszych aparatów na film małoobrazkowy, pierwszego aparatu, który był przystosowany do montowania w nim kasety, czyli filmu bezpośrednio w kasecie. To był pierwszy aparat na świecie do tego przystosowany, później wszystkie do tego dążyły, czyli Kodaka Retiny. Z tym, że Kodak, czyli to, że tam miała wybuchnąć wojna, było zagrożeniem, że po prostu aparaty z Niemiec przestaną z Europy dopływać do Stanów, więc potrzeba było jakiś aparat na film małoobrazkowy w Stanach, żeby Kodak sprzedawał, a nie miał takiego w swojej ofercie. Aparaty miał na film też taki jak małoobrazkowy, ale z błoną papierową, znaczy z osłoną papierową, czy nie miał żadnego na typowy film kinowy, wtedy jeszcze określanym. Natomiast Kodak Retina w 1940 roku kosztował około $100. $100, więc wejście na jego rynek Argusa A, który był prostym, tanim. Argus jest aparatem bakelitowym z metalowym górą i tyłem. I tak samo został zbudowany Kodak 35. Bakelitowy z metalową górą i tyłem, prostym celownikiem rozkładanym, prostym, tanim aparatem. I zaczął się sprzedawać i miałby szansę, gdyby nie to, że Argus w 1938 roku wprowadził swój model C. Za chwileczkę wprowadził model C2, czyli model C Argusa z dalmierzem. Tylko on nie miał wtedy jeszcze tego kółeczka, czyli nie miał połączenia między dalmierzem a obiektywem. Chwilę później wprowadził model C2, który już miał to połączenie, a później za chwileczkę model C3, tak jak ten, z wyjściem na lampy błyskowe. Model C3 Argusa kosztował w roku mniej więcej 40, 38, 39, z takiego okresu oglądałem ceny, w granicach $25. I w tym momencie tak za bardzo sprzedaż Kodaka 35, który wtedy w tym dobrym obiektywie, z obiektywem 3,5 mm, z obiektywami wymiennymi, o czym nawet użytkownicy Argusów bardzo rzadko wiedzą, ponieważ to się da wymienić, ale kto by wymieniał obiektywy w Argusie? I w tym momencie Kodak stwierdził, muszę coś zrobić. I przerąbił swój model 35 na model 35 RF, dorabiając do niego w taki sposób wyglądający dalmierz. To wygląda ciekawie, niektórzy mówią, że dziwnie, ale to bardzo dobrze działa. Naprawdę. Dalmierz jest tak samo jak w Argusie, czyli mamy dwa okienka. Okienko, w którym ustawiamy dalmierz, i okienko, w którym kadrujemy. One są malutkie, ale robią swoją robotę, czyli dają radę. Z tym, że ten aparat kosztował w 1940 roku $48, czyli był znowu droższy od Argusa, no ale marka. Na czas wojny, to jest tak, że jego, różnie oni mówią, że on został wprowadzony w 1938 roku.
bardziej w 1940 roku, ale w 1941 roku praktycznie Kodak przestał produkować dla produkcję cywilną. Rozpoczął produkcję dla armii Kodaków 35, ale nie tych, tylko tych prostszych modeli i z tego okresu można spotkać. Dopiero po wojnie, po II wojnie światowej rozpoczął znów produkcję aparatów i wtedy bardziej skupił się właśnie na tych modelach z dalmierzem, sprzedając ich znaczną ilość. To nie jest tak, że to jest, że no, nie da się ustalić, ile zostało sprzedanych, nie udało mi się ustalić, ile zostało sprzedanych Kodaków. Argusów zostało sprzedanych 2 miliony egzemplarzy modelu C3, natomiast Kodaków na pewno mniej. Natomiast dzisiaj u nas ten aparat nie jest tani i jest rzadko spotykany. W Stanach Zjednoczonych kupuje się go na każdej starociach, w giełdach, po $5 można go kupić. Z tym, że tak jak wszyscy mówią, jeśli tobie się trafi też kupić, wiele z nich wymaga czyszczenia, przesmarowania, bo inaczej będą rwały filmy. Jak wygląda porwany film przez Kodaka? O, właśnie nie przygotowałem sobie, a mam, ponieważ pierwszy film mi praktycznie zszatkował. Tak wyglądają fragmenty filmu, który nim robiłem. Jak widać zdjęć, tak nie bardzo mi się udało z niego cokolwiek uzyskać. Z pierwszego negatywu miałem 6 poprawnych ekspozycji. Z drugiego negatywu poszło mi lepiej, ale nauczyłem się go obsługiwać. Plus on się rozruszał, plus psiknąłem leciutko na trybiki, żeby jednak go ruszyło, ponieważ aparat, to co w nim jest bardzo wygodne otwieranie. Klik i mamy już aparat zdjęty tył. W aparacie jest tak, że my obracając pokrętłem, naprawdę obracamy wyłącznie filmem, natomiast film ciągnie te zębatki, i to tak dokładnie powiedziane jest, ciągnie te zębatki, które przesuwają całym mechanizmem, łącznie z napinaniem migawki. I dopiero, uwaga, będę teraz, nie, to tutaj będę. O, tak wygląda naciągnięcie filmu, w tym takie brzdęknięcie, spadnięcie i wskoczenie. To jest rzecz naturalna, prawidłowa. I trzeba wyczuć go, żeby nie zrobić ćwierć obrotu dalej, bo w tym momencie zaczynamy go rwać. I to następna rzecz, którą ja zrobiłem, ponieważ żeby go zwinąć, trzeba zwinąć negatyw bez naciskania żadnego guzika praktycznie. W związku z tym ja negatyw nie zwijałem. Ja od razu go otworzyłem i ściągałem go bezpośrednio do koreksu. I też polecam, że jako lepszy sposób, ponieważ mi dokończyło szatkowanie pierwszego negatywu, zwijanie negatywu. To, co w nim jest jeszcze charakterystycznego przy robieniu zdjęć, on ma naciąg migawki tu, znaczy migawkę tu z przodu i spust tu z przodu. On jest niewygodny. Ale jak się go przyzwyczai, że trzeba położyć palec na takiej blokadzie, a później cofnąć trochę do korpusu, to on robi zdjęcia i da się zrobić zdjęcie. Następnie, żeby przewinąć film do następnego klatki, trzeba najpierw odblokować rolkę. Naciskamy ten guzik, zaczynamy lekko obracać, ale to jest tak, że do tego trzeba się nauczyć. Lekko przyciskam, zaczynam obracać, puszczam guziczek i on wtedy idzie. I spokojnie, tylko ja bym to robił z negatywem, teraz robię to bez negatywu i koniec. I już jest gotowy do zrobienia następnego zdjęcia i możemy zrobić następne zdjęcie. Nie wyszło mi. To jest tak, że te egzemplarze, one wymagają wyczyszczenia, bo inaczej, tak jak w tej chwili widać, przyciął się. To nie jest skomplikowane odcięcie go, prawdę mówiąc. Trzeba mieć w zestawie tylko mały śrubokręt i tutaj popchnąć mu migawkę i ona się O, już się odcięła, bym powiedział, ale straciliśmy klatkę. Także ja w zestawie z nim niestety nosiłem śrubokręt, a jak zapomniałem na jedno wyjście śrubokrętu, to łaziłem po półtusku, próbując znaleźć kogoś, kto ma tak mały śrubokręcik. U zegarmistrza, starego fachowca, udało mi się spotkać i go odblokować i poszedłem robić zdjęcia dalej. Ale gdybyś chciał robić takim aparatem, trzeba go przeczyścić. Jeśli w Google wpiszesz Kodak 35R i zaczniesz pisać dalej, to pierwsza rzecz to wyjdzie ci, jak go naprawić, a nie jak go obsługiwać. Jest kilka stron amerykańskich o tym, jak go rozebrać, wyczyścić i zrobić z niego funkielnówkę i to będzie działało. I aparat, znaczy to jest tak,
Po pierwszym negatywie stwierdziłem, nie, absolutnie, odrzucam, nie będę nim robił zdjęć. Bo ja nie powiedziałem, że to jest, powiedziałem, że to jest mój aparat. Nie, to nie jest mój aparat, to jest aparat pana Piotra. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. To jest naprawdę fajny aparat i dzięki panu miałem okazję, bo chciałem powiedzieć przyjemność. Ja na niego tak kląłem za pierwszym razem. Oczywiście ja nie przeklinam, ale myślałem o nim różne złe rzeczy. Po tym, jak mi zszatkował pierwszy film, powiedziałem nigdy więcej. Ale panie Piotrze, warto robić nim zdjęcia. To jest fajny aparacik, ciekawy aparat, wzbudzający zainteresowanie. O, jaki fajny sprzęt pan ma. Co to jest? Ja mówię, to jest pierwszy Kodak produkowany w Stanach na film 35 mm, o konstrukcja z 1936 roku. Ten model, jak stwierdziłem, bo on ma na obiektywie pierwsze dwie litery są kodem daty. Jak sprawdziłem, ten aparat pochodzi z roku 1946 do końca, dokładnie. To jeszcze można sprawdzić po tym, że on był produkowany w sumie z dwoma obiektywami. Tu jest Anastigmat Special, czyli 50 światłem 3,5 i nie było produkowanego, tak jak niektórzy piszą, z obiektywem 51. 51 był produkowany ten wcześniejszy, zwykły Kodak, nie RF, a w roku 1947 zmieniono obiektyw na Anastor, czyli to jest dokładnie ten sam obiektyw, czterosoczewkowy, ale nie jest to Tessar, nie jest to konstrukcja Tessar, tylko jakaś inna. Z tym, że ten od 1937 Anastor jest powlekanym, ten jest niepowlekanym, co daje to, że jak robi się zdjęcia takie, powiedzmy, nie pod światło, tylko normalne, można uzyskać dobre, przyzwoite zdjęcie, bardzo przyzwoite zdjęcie. To jest tak, że tam się ciężko go wyczyścić. Ja go wyczyściłem z jednej i z drugiej strony, natomiast ciężko go czyścić w środku. Ja nie rozbierałem, bo to nie mój obiektyw, aparat. Ale i tak mówią, że ciężko dojść do obiektywu, żeby go wyczyścić, co może powodować słabszą jakość zdjęć. Natomiast ale pod światło on jest słaby. Uczciwie, jest słaby. Natomiast Anastor mówią, czyli ten od 1937, ta druga wersja jakby, mówią, że jest powlekanym obiektywem i jest lepszy, zdecydowanie lepszy pod światło. On był produkowany praktycznie z jedną migawką Kodamaticiem, z wersją z wyjściem na światłomierz na lampę błyskową lub bez, z czasami od 1/10 części sekundy do 1/200 części sekundy, plus czas B i czas T. Ja tą migawkę praktycznie używałem na 1/100 części sekundy, bo sprawdziłem, że ona dobrze działa i nie eksperymentowałem, bo na 1/200 miał większe tendencje do tego, żeby się zawieszać, więc nie kombinowałem z nim mocno. Natomiast sam aparat jest ciekawy. Niektórzy mówią, że jest nieporęczny. To nieprawda. Niektórzy narzekają, że trzeba nacisnąć i przekręcić. No bez przesady. To niech sobie wezmą Argusa do używania. Jest zdecydowanie bardziej, tak samo trzeba nacisnąć i przekręcić, żeby do następnego zdjęcia zrobić zdjęcie, żeby przekręcić do następnego. Dobrze, tutaj trzeba przekręcić. Do następnego zdjęcia. Ma osobny naciąg migawki, który jest niewygodny, uczciwie. Także osoby narzekające na to, że nim się źle robi zdjęcia, nie mają racji. Dalmierz jest całkiem w porządku. Może wrzucę filmik, jak się tym dalmierzem ustawia ostrość. Jest całkiem w porządku, tym się da ustawić ostrość. Nie jest to rewelacja jakaś, ale pamiętajmy, $48 w momencie, kiedy był produkowany, to jest cena gdzieś z 1940 roku, czyli wchodził, czyli to nie jest mało. Bo $48 wtedy to jest tak jakby dzisiaj jakieś 550 mniej więcej, czyli po kursie po 4 zł wyliczamy, że to jest 2,5–3 tysiące złotych za aparat, ale Kodak nie sprzedawał tanich aparatów. Nawet jego proste aparaty nie były tanie. Taka była polityka firmy po prostu. Natomiast jeśli trafi Ci się, to pierwsza rzecz, spróbuj przeczyścić mechanizm. Na stronie internetowej, w internecie można bardzo łatwo znaleźć, żeby Ci nie rwał filmu, chyba że Ci nie będzie rwał, ale przynajmniej go popsikać, żeby ten mechanizm zaczął jakoś działać dobrze i spokojnie można nie robić zdjęcia. Nie będą to zdjęcia jakieś rewelacyjne, to nie jest tak, że to
będzie, że to może być twój ulubiony aparat. To jest tak, jak ktoś w recenzji napisał, to jest aparat, to jest syn, którego kocha tylko matka. Takiego stwierdzenia użył, to nieprawda. Jego można polubić robienie im zdjęć, jeśli się oczywiście do niego przekona, przeczyści i zacznie robić zdjęcia. Także, panie Piotrze, jeszcze raz dziękuję za pożyczenie mi tego fajnego aparatu. Ciebie zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć. To są 2 negatywy. Naprawdę mało z niego wyjąłem, ale z tych skrawków nie chciało mi się wywoływać. Być może tu jest jakieś świetne zdjęcie, o tu fragment przynajmniej byłby, ale nie sprawdzałem tego. Także jeden negatyw to praktycznie całkowicie pocięty, drugi coś tam, ale da się nim robić zdjęcia i sprawiają one frajdę. Także jeszcze raz dziękuję Ci za obejrzenie filmu i zapraszam do oglądania innych filmów na kanale Fotografia Analogowa i do zobaczenia. Cześć.